Z nami w studiu Natalia Godlewska i Mikołaj Zawadzki z Koła Naukowego Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć. Cześć, cześć. Chcemy porozmawiać o waszym projekcie mobilnej analogowej bazy kosmicznej na hałdach górniczych na Górnym Śląsku. O co chodzi konkretnie, jak to będzie wyglądało? To zacznę od tego, o czym są analogowe bazy kosmiczne. To jest symulacja na Ziemi warunków kosmicznych, to znaczy przez 10 dni udajemy, że jesteśmy w kosmosie w miarę oczywiście możliwości. My będziemy organizować taką analogową bazę kosmiczną na przełomie kwietnia i maja, dokładniej 26 kwietnia do mniej więcej 5-6 maja na hałdach górniczych na Górnym Śląsku. Będziemy przez 10 dni funkcjonować w takich warunkach, aby w jak największym stopniu odzorować te warunki marsjańskie. Będziemy mieć nasz habitat kosmiczny podzielony na dwie części. Pierwsza część to będzie kamper, który będzie pełnić rolę części mieszkalnej, a druga część to będzie samochód dostawczy, który będzie czymś w rodzaju takiego laboratorium naukowego. One będą połączone śluzą, dokładniej namiotem, który będzie pełnić taką rolę śluzy i będziemy w tym czasie wykonywać różnego rodzaju badania naukowe z różnych dziedzin. No właśnie, moje podstawowe pytanie to jest, po co to robić? To znaczy, co to może wam dać naukowo? Na ten moment bardzo popularnym tematem są analogowe bazy kosmiczne, bo dostarczają one naprawdę bardzo dużo informacji odnośnie tego, jak to jest żyć na innej planecie. A my będziemy przeprowadzać badania z przeróżnych dziedzin, z dziedziny geofizyki, geologii. Będziemy również prowadzić badania z dziedziny takiej stricte astrobiologii i będziemy też jak najbardziej symulować te życie, więc hodowla roślin. W naszym przypadku będzie to w ogrodzie wertykalnym, hydroponicznym, a jeśli chodzi o badania astrobiologiczne, to będzie to badanie nad przyspieszaniem rozwoju spiruliny w naszym autorskim bioreaktorze. Będziemy również badać pole magnetyczne na hałdach, bo tam powstają różne zaburzenia magnetyczne i chcemy sprawdzić, jak one wpływają właśnie na faktyczne pole magnetyczne. Dzięki temu będziemy mogli zasymulować właśnie, bo te hałdy bardzo mocno przypominają środowisko na Marsie, więc będziemy mogli przenieść to, co sprawdzimy tutaj, właśnie na takie środowisko stricte marsjańskie. Czyli nie trzeba lecieć na Marsa bez powrotu, tylko można pojechać na Górny Śląsk i poczuć się jak na obcej planecie. Ale co te hałdy właśnie górnicze mają w sobie, że przypominają Marsa? To pierwsza rzecz jest taka, że po prostu krajobraz nieco przypomina, nie jest to wiadomo 1:1 krajobraz marsjański, ale jak wpiszecie sobie w internet hałdy górnicze na Górnym Śląsku, to zobaczycie, że ten krajobraz jest trochę taki To chodzi o tą marsjański. wielką pustynię po kopalni? No coś takiego, można to tak nazwać. No i przy okazji też rzeczywiście stwarza zagrożenie. To nie jest tak, że my będziemy udawać, że jak wychodzimy z bazy, to umrzemy, bo tak byłoby w kosmosie. Na Ziemi, jak się wychodzi z bazy bez kombinezonu, to się nie umrze, ale zakładamy te kombinezony, bo udajemy, że musimy je mieć. A tutaj jest trochę inna sytuacja, bo oczywiście te hałdy są niebezpieczne, tam się ulatniają różne gazy, więc rzeczywiście trzeba mieć to zabezpieczenie chodząc po nich, więc jest to dość dobry analog takich warunków kosmicznych, gdzie jak wyjdziesz ze swojej bazy, swojego schronienia, to musisz mieć tą ochronę przed różnymi niebezpieczeństwami. W bazie na Górnym Śląsku, a jednocześnie na Marsie będą żyli 3 kosmonauci. Kim oni będą, te 3 konkretne osoby? Ja jestem jedną tutaj z przedstawicieli naszej trójki astronautów. Pozostałe 2 osoby to będzie Norbert Nieścior i Piotrek Lorek. Norbert będzie głównie odpowiedzialny za badania geofizyczne, czyli wszystkie te pomiary związane z polem magnetycznym, a Piotrek jako taki przedstawiciel części astrobiologicznej w naszym projekcie głównie odpowiada za właśnie rozwój tej spiruliny i badania nad spiruliną. Jak długo wy tam spędzicie czasu? Spędzimy tam 10 dni. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej, że tutaj się nie pozabijamy między sobą, ale myślę, że powinno być dobrze. Liczę na to, że to będzie owocny czas, szczególnie naukowo dla nas wszystkich. A jako ta przyszła kosmonautka na Marsa, jak się przygotowujesz do tego wyzwania?
No, nasze przygotowania tak naprawdę zaczną się już dzisiaj, ponieważ wyjeżdżamy na wyjazd szkoleniowy do Europejskiego Centrum Geologicznego w Chęcinach i będziemy się przygotowywać zarówno merytorycznie, jak i praktycznie do tego wyjazdu. Będziemy mieć wykłady, szkolenia właśnie też w praktyce, żeby tutaj jak najlepiej być przygotowanym, bo założenie takich misji jest, że nie ma wsparcia z zewnątrz, więc no, w sytuacjach kryzysowych my musimy radzić sobie sami. Nie macie Houston. Nie, Okej. nie. Więc dlatego chcemy się przeszkolić jak najlepiej z obsługi sprzętu, z zasad BHP, ze wszystkich doświadczeń i eksperymentów, żeby po prostu nie dzwonić po pomoc, tylko samemu sobie radzić, żeby każdy był w stanie tak naprawdę każde doświadczenie samodzielnie przeprowadzić. Powiedzieliście o tym, że trwa moda na takie bazy analogowe. To jest właśnie sposób badania tych obcych planet bez konieczności wysyłania tam rzeczywiście ludzi czy sprzętu. Tak, dokładnie. Teraz jest to bardzo popularny temat. Nawet w tym momencie NASA przeprowadza najdłuższą dotychczas analogową misję, która właśnie będzie trwa w tym momencie rok. I to jest bardzo ciekawy habitat, w którym się ta misja odbywa, dlatego że on jest zbudowany całkowicie przez robota. I oni tam żyją przez rok i testują te warunki, czy później taki robot mógłby zostać wysłany właśnie na inną planetę, w tym przypadku mówimy o Marsie, i zbudować już docelowe budynki, żeby ktoś mógł tam zamieszkać. Także jest to naprawdę bardzo popularny temat. Głównie bazy, jakie są, to są bazy albo księżycowe, albo bazy marsjańskie, a ruchomych baz, takich jak w przypadku naszej, jest dosłownie parę na całym świecie, gdzie nasza jest jeszcze dodatkowo wyjątkowa, bo tak jak już Mikołaj wcześniej wspominał, faktycznie jest zagrożenie zdrowia. Więc jest to 100% unikatowy projekt na skalę światową tak naprawdę. Więc nie trzeba być z NASA, aby brać udział w takich projektach, bo okazuje się, że że każdy może wziąć udział w czymś takim? Tak, zdecydowanie każdy może wziąć udział. Branża kosmiczna i w ogóle rozwój kosmosu jest przeznaczony praktycznie dla każdej dziedziny, bo zarówno psychologia jest bardzo istotna, żeby sprawdzić cechy przyszłych astronautów, jak i aspekty fizyczne, jak i aspekty nawet prawne, bo w przypadku takiej kolonizacji Marsa też trzeba ustalić pewne zasady dla osób, które będą tam żyły. Więc biologia, chemia, fizyka, matematyka, inżynieria, praktycznie każdy z każdej dziedziny znajdzie dla siebie miejsce w tym sektorze. A sami astronauci, jacy muszą być? Co musi cechować takiego astronauta, aby mógł wziąć udział, czy to w takiej analogowej misji, czy już w takiej prawdziwej też? Istnieją różnego rodzaju testy psychologiczne oficjalne na astronautów, różnego rodzaju, ale oczywiście można bez tych testów też wymienić różne cechy, które taka osoba powinna mieć, to znaczy powinna być przede wszystkim niekonfliktowa, bo to jest jednak życie z tymi samymi osobami 24 godziny na dobę na małej przestrzeni, więc jest ważne, żeby nie powodować konfliktów, też żeby być po prostu dla siebie uprzejmym, żeby w miarę dobrze po prostu z innymi ludźmi współpracować, tak krótko mówiąc. No i też musi być odporna na stres, na różnego rodzaju nieprzewidziane sytuacje, też odporna na życie na niewielkiej przestrzeni, nie może mieć klaustrofobii czy innych problemów związanych właśnie z zamkniętymi niewielkimi pomieszczeniami. I myślę, że też powinna być to osoba cierpliwa, bo niestety najdłuższe w tym wszystkim jest tworzenie tych wszystkich projektów i tak dalej, a wiele osób jest takich, że chciałoby coś robić już teraz, a niestety trzeba czekać też na to, żeby pojechać na jakąś misję, wziąć udział w jakimś projekcie i tak dalej, więc to mógłbym, myślę, że z godzinę albo i dłużej wymieniać różne cechy, ale to są takie, które w tym momencie mi przyszły do głowy. Wasz projekt jeszcze będzie się różnił tym od prawdziwej misji, że no nie będzie tego aspektu przeciążeń różnych, nie? Lecenia w kosmos, grawitacji innej niż na naszej planecie. Nie, ale może w przyszłości będą też takie bazy. Wszystko jest możliwe.
Mhm. Gdzie można śledzić tą akcję? Właśnie serdecznie zapraszamy Was wszystkich, żeby nas śledzić. Posiadamy profil na Instagramie, RAF Podłoga Mission, profil na Facebooku, RAF Analog Space Mission oraz od niedawna też profil na TikToku, który się nazywa tak samo jak na Instagramie, RAF Podłoga Mission i też będzie profil na YouTubie, gdzie będzie można po prostu śledzić nas, naszą misję, ponieważ będziemy codziennie wrzucać filmy, streamy właśnie z naszego życia w środku, więc będzie można poczuć się, jakby się było razem z nami i przeżywać te emocje, które my będziemy przeżywać. Także zapraszamy serdecznie do śledzenia nas, bo szykuje się dużo ciekawych rzeczy, jak różne konkursy na przykład z nagrodami, albo live'y, gdzie będzie można nam zadawać pytania. Także jesteśmy aktywni, można do nas pisać, będziemy odpowiadać na wszelkie pytania i zapraszamy do śledzenia. Mhm. Tak jak te wszystkie filmy z ISS-a, w których bawią się latającymi kroplami wody i pokazują, jak myć zęby w kosmosie. To zawsze bardzo ciekawe. No to może ja jako student psychologii, który teraz ma do wyboru specjalność, bym wybrał jakąś specjalność kosmiczną. Jakby istniała, może w przyszłości będą takie specjalności dla psychologów. Natalia Godlewska i Mikołaj Zawadzki z Koła Naukowego Geofizyki Uniwersytetu Warszawskiego byli dzisiaj z nami. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki. No i przede wszystkim powodzenia, Natalia, w misji bycia astronautą. Dziękuję bardzo.